Cześć, Cześć, jak masz na imię? nazywam się Wiktoria Choręziak, a to mój znak migowy. No właśnie, skąd masz taki znak? Dobre pytanie. Kiedyś uczyłam się w środowisku osób słyszących i nie miałam swojego znaku. Później, w wieku 14 lat, poznałam głuchą koleżankę, która stwierdziła, że pewien konkretny znak idealnie do mnie pasuje. Zapytałam dlaczego. Odparła, że skoro noszę aparat na zębach, będzie on wprost stworzony dla mnie. Z tym przydomkiem zostałam do dzisiaj. Jest wyjątkowy i unikalny. Nigdy nie spotkałam się z drugim takim samym. To prawda, jest bardzo unikalny. Wiele znaków się powtarza, ale twój naprawdę się wyróżnia. Zdecydowanie różni się od innych i wciąż chętnie go używam. Wszyscy głusi wiedzą, że gdy pokazuję ten znak, mówię właśnie o sobie. Mam do ciebie kilka pytań. Mogę ci je zadać? Jasne, chętnie odpowiem. Pytaj. Skąd wzięło się u ciebie zainteresowanie wyborami Miss? Wszystko zaczęło się, gdy miałam 14 lat. Chciałam wziąć udział w wyborach, ale zewsząd słyszałam odmowy. Twierdzono, że osoba głucha nie może w nich startować. Organizatorzy wskazywali na konieczność obecności tłumacza języka migowego i zastanawiali się, jak poradzę sobie na wybiegu, nie słysząc rytmu muzyki. Przekonywałam, że mówię i mam własnego tłumacza, ale to nie pomagało. Jako 15-latka miałam chwilę zwątpienia. Czułam, że to się nie uda, skoro nikt mnie nie chce. Rodzina jednak mocno mnie dopingowała. Powtarzali, że mam szansę, jestem ładna i potrafię się fajnie ubrać. Wtedy na moment odpuściłam, ale rok później postanowiłam spróbować znowu. I po raz kolejny mi odmówiono. Mając 17 i 18 lat, myślałam, że to marzenie już nigdy się nie spełni, ale miałam wokół siebie mnóstwo wspierających ludzi. Udało się dopiero, gdy miałam 21 lat, w konkursie Miss Wielkopolski. Wyjaśniłem organizatorom, że jestem głucha, ale potrafię i mówić, i migać. Zapewniłam, że tłumacz będzie po prostu moim asystentem. Odpowiedzieli, że to żaden problem i mogę wziąć udział. Było wspaniale. Tłumacz był ze mną przez cały czas. Ludzie byli w szoku, że potrafię posługiwać się i mową, i językiem migowym. Wzbudzałam dużą ciekawość. Tak naprawdę dzięki wyborom Miss uciekła mi myśl, co chciałam powiedzieć. No właśnie, bo przecież zdobyłaś tytuł wicemiss, prawda? Zgadza się. Zdobyłam tytuł pierwszej wicemiss Wielkopolski oraz 3 inne tytuły, w tym Miss Publiczności. Miałam niesamowite wsparcie. Cała moja rodzina zjechała się z okolic Turku do Poznania. Byli też moi znajomi, zarówno ci głusi, jak i słyszący. Wszyscy się zmobilizowali i przyjechali razem jednym wielkim, wesołym autokarem. W Poznaniu była też telewizja, która transmitowała galę na żywo. Zbierano głosy i w ten sposób zdobyłam tytuł od telewidzów. Odbyło się również głosowanie w internecie, co przyniosło mi kolejne wyróżnienie. Wcześniej pojawiało się mnóstwo pytań, czy osoba głucha w ogóle może brać w tym udział. To była prawdziwa walka, ale dopięłam swego i dziś czerpię z tego ogromną radość. A powiedz, jakie masz wrażenia? Wiadomo, że na pewno dużo ćwiczyłaś, ale jak wyglądał sam finał? Stresowałaś się? Nie, zupełnie nie. W ogóle nie czułam stresu. Przed wyborami Miss miałam słyszącą trenerkę, która uczyła mnie chodzić po wybiegu. Kiedy się poznałyśmy, uznała, że nieźle mi to wychodzi i mam w sobie dużo pewności siebie. Dzięki temu łatwiej było mnie uczyć i lepiej nam się współpracowało. Przez cały czas bardzo dużo ćwiczyłam. Później podczas próby przed finałem wszystkie dziewczyny trenowały i szło im to z trudem. Mnie natomiast wychodziło to zupełnie naturalnie. Miałam już wprawę, więc czułam się pewnie na scenie. Pewność siebie, odpowiednie poruszanie się po wybiegu i zdobyte głosy zapewniły mi tytuł pierwszej wicemiss. Gratuluję zdobycia tego tytułu. Z tego co wiem, później był jeszcze drugi konkurs, prawda? Tak, to był już konkurs ogólnopolski. Dzięki zajęciu wysokiego miejsca na etapie regionalnym, nie pamiętam już, czy to było drugie czy trzecie miejsce, awansowałam do finału ogólnopolskiego. Finał odbywał się w Krakowie. To była wyjątkowa gala. Udało mi się wejść do finałowej dziesiątki i po raz kolejny zdobyłam tytuł Miss Publiczności dzięki głosom telewidzów i internautów. Brawo, serdecznie gratuluję. Tak więc zarówno w Wielkopolsce, jak i na szczeblu ogólnopolskim osiągnęłam ten sam wynik. A wiesz, że tę galę w Krakowie widziałem na żywo? O, tego nie wiedziałam. Była tam ogromna publiczność. Oglądałem finał razem z żoną i dziećmi. Bardzo ci kibicowaliśmy. Super sprawa, jeszcze raz gratulacje. Dziękuję bardzo. Masz tytuł Miss, ale z tego co widzę, jesteś też mocno zaangażowana w sport. Jaka jest twoja ulubiona dyscyplina? To bardzo ciekawe pytanie,
bo szczerze mówiąc trudno było mi pogodzić świat mody z jazdą na nartach. W modelingu wymaga się bardzo szczupłej, smukłej sylwetki, podczas gdy w sporcie trzeba dużo trenować siłowo, przez co mam mocniej rozbudowane nogi. To zupełnie inny styl i inne wymagania co do wyglądu. Wow, Zgadza się. Staram się jednak działać na obu tych polach, sportowym i modowym. Na nartach zaczęłam jeździć, gdy miałam zaledwie 2 lata. Zimą rodzice bardzo często zabierali mnie na stoki. Z czasem zauważyli, że narty dostarczają mi ogromnych emocji i wielkiej radości. Dopiero w wieku 14 lub 15 lat trafiłam na trenera, który z czasem sam stracił słuch. Nie potrafił migać, ale czytaliśmy z ruchu warg i w ten sposób świetnie się dogadywaliśmy. Powiedział mi, że zajmuje się trenowaniem narciarstwa. Stwierdził, że mam talent i naprawdę nieźle jeżdżę, ale wziął mnie pod swoje skrzydła i zaczął poprawiać mój styl. Później dowiedziałam się o mistrzostwach Polski w narciarstwie dla głuchych. Usłyszałam o nich dosłownie w ostatniej chwili. Pojechałam i zobaczyłam, że startują tam sami głusi. Poszło mi całkiem nieźle. Na moich pierwszych zawodach zajęłam chyba 4. lub 5. miejsce, dokładnie już nie pamiętam. Od tego momentu narciarstwo stało się moją pasją, a w wieku 16 lat dostałam powołanie do kadry narodowej. Na początku byłam trochę onieśmielona i nie wiedziałam, jak to będzie wyglądać z nowym trenerem, ale pojechaliśmy na obóz do Austrii i bardzo dużo się tam działo. Później przyszedł czas na mój pierwszy duży wyjazd, na zimowe Igrzyska Głuchych do Turcji. To było 4 lub 5 lat temu. Trudno mi to dokładnie umiejscowić w czasie, bo działo się wtedy naprawdę niesamowicie dużo. tak, rozumiem. Zajęłam wtedy 5. czy 6. miejsce. Konkurencja była wymagająca, ponieważ zawodniczki ze Szwajcarii czy Austrii trenują codziennie. W Polsce o takie warunki jest znacznie trudniej. Na treningi trzeba dojeżdżać i samodzielnie je opłacać. Tak to u nas wygląda, stąd też moje wyniki były nieco słabsze. Zobaczymy, jak mi pójdzie na kolejnych zawodach. Ostatnio na Mistrzostwach Polski w Wańkowej zdobyłam 3. miejsce, to naprawdę dobry wynik, więc z optymizmem patrzę w przyszłość. A jakie jest twoje ulubione miejsce na narty? Gdzie jeździ ci się najlepiej? Zdecydowanie najbardziej lubię Austrię. Tamtejsze góry to są prawdziwe góry. Mają długie trasy i świetną infrastrukturę. W Polsce jazda na nartach bywa już dla mnie trochę monotonna. Za granicą wybór tras jest znacznie większy, a widoki są nieporównywalnie lepsze i dużo ciekawsze. Są tam na przykład tunele, przez które można przejeżdżać, podczas gdy w Polsce to zazwyczaj po prostu zwykły zjazd w dół. W Austrii byłam już chyba po raz 6. czy 7. i uważam, że tam jest po prostu najlepiej. To bardzo ciekawe. Wiesz, dlaczego cię o to pytam? Bo ja na przykład w ogóle nie jeżdżę na nartach. Urodziłem się w Bydgoszczy, gdzie tata zabierał mnie na jakieś maleńkie stoki. Miały może ze 100 metrów i to właściwie tyle, więc nigdy nie nauczyłem się szusować. Próbowałem jeszcze w wieku 16-17 lat, ale startowałem już wtedy w zawodach lekkoatletycznych, a regulamin zakazywał nam jazdy na nartach. Chodziło o ryzyko kontuzji, bo przy jeździe na nartach pracują zupełnie inne partie mięśni. Zgadza się, na nartach pracują inne mięśnie, a w lekkoatletyce zupełnie inne. Właśnie, stąd moje pytania. Ja po prostu nie mogłem jeździć. A powiedz, skąd w ogóle wziął się sport w twoim życiu? Tak naprawdę wszystko zaczęło się w dzieciństwie. Mój dziadek był mistrzem w koszykówce i zdobywał medale olimpijskie. Będąc już na emeryturze, często zabierał mnie na różne zawody. Nie było wtedy jeszcze telefonów komórkowych ani internetu, więc sprawdzałem w gazecie, że na przykład w Bydgoszczy odbywa się jakiś turniej. Patrzyłem, o której godzinie się zaczyna i po prostu jechaliśmy z dziadkiem oglądać mecze na żywo. Chodziliśmy na siatkówkę, koszykówkę, piłkę ręczną i wiele innych. Zawsze towarzyszyłem dziadkowi, spędzałem z nim mnóstwo czasu i tak sport stał się częścią mojej tożsamości. Pamiętam też nasze wycieczki rowerowe. Dziadek bardzo dużo mi wtedy opowiadał. Nie pamiętam już wszystkiego, ale w przerwach dawał mi kanapki i wodę. Choć byłem mały, udawało nam się przejechać nawet po 20 kilometrów. Dziadek dużo mi opowiadał. Złapałem tego bakcyla właśnie dzięki niemu. Później mój tata został piłkarzem. Brał udział w różnych wydarzeniach, więc kibicowałem mu, obserwując jego grę zarówno w klubie dla słyszących, jak i dla głuchych. Przełom nastąpił, gdy miałem 16 czy 17 lat.
Pewien trener lekkoatletyki, dziś już niestety nieżyjący, zobaczył, że bardzo szybko biegam. Zauważył mój potencjał, świetne wyniki i zaproponował mi profesjonalne treningi. Na początku bardzo się wahałem. Lekkoatletyka wydawała mi się po prostu nudna, potrzebuje adrenaliny, emocji, bezpośredniej rywalizacji. Nie wyobrażałem sobie biegania bez konkretnego celu. Okazało się jednak, że dość szybko zacząłem zdobywać medale. Były to co prawda drugie i trzecie miejsca, nigdy nie stanąłem na najwyższym stopniu podium, ale podobnie jak ty, szybko dostałem powołanie. Najpierw do kadry w piłce nożnej. Miałem wtedy 16 lat. Wkrótce jednak na dobre przeskoczyłem do lekkoatletyki. Zrozumiałem, że w piłce nie mam większych szans na wybicie się, bo to bardzo trudny sport zespołowy. Lekkoatletyka to jednak sport indywidualny, w którym więcej zależy ode mnie. Na moich pierwszych mistrzostwach Europy w Turcji od razu zdobyłem medal. Wtedy właśnie dotarło do mnie, że to może być właściwy kierunek dla mojej kariery. Od dziecka żyję sportem i szczerze mówiąc, zupełnie nie wyobrażam sobie bez niego życia. No tak, sport daje znacznie więcej niż tylko siedzenie z telefonem i nudzenie się. Sport to zdrowie. Poza tym dużo się dzieje i jest okazja do wielu ciekawych wyjazdów. Tak, to prawda. A jakie są Twoje największe sukcesy? Takie najważniejsze, które zapamiętasz do końca życia? Na pewno olimpiada. Opowiem Ci trochę o moich startach i tytułach. W Turcji, w Samsunie niestety nie mogłem wystartować. Musiałem zrezygnować z powodu kontuzji. Zerwałem więzadła krzyżowe i uszkodziłem nerwy, więc na jakiś czas musiałem całkowicie przerwać treningi. Miałem ogromnego pecha. Byłem strasznie załamany, że tam nie jadę. Bardzo chciałem to nadrobić 4 lata później. Ostatecznie minęło 5 lat, bo z powodu pandemii koronawirusa igrzyska zostały przełożone. Warunki do trenowania były wtedy fatalne, ale na szczęście w naszym klubie mieliśmy świetne zaplecze. Zadbano o bezpieczeństwo i dezynfekcję, a my szukaliśmy różnych sposobów, by nie przerywać przygotowań. I właśnie na tamtej olimpiadzie zdobyłem złoty medal w męskiej sztafecie. Było nas 4 w drużynie, plus 1 rezerwowy, więc w praktyce tworzyliśmy zgrany 5-osobowy zespół. Z kolei ostatnio na igrzyskach w Tokio mieliśmy ogromnego pecha. To było prawdziwe nieszczęście. Byliśmy świetnie przygotowani, włożyliśmy w to mnóstwo pracy, zaliczyliśmy ciężki obóz treningowy. Niestety, jednemu z kolegów upadła pałeczka. W ten sposób zakończyliśmy nasz udział i marzenia prysły. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Trzymam kciuki, to bardzo ciekawa historia. Wcześniej jednak miałeś to szczęście i zdobyłeś kilka medali. Wtedy mogłeś być spokojny. Za drugim razem się nie udało, ale zobaczymy, co przyniesie trzecie podejście. Tak, mam teraz doskonałe porównanie. Kiedy w Tokio nam się nie powiodło, byłem kompletnie załamany. Poświęciłem na przygotowania mnóstwo siły i energii. Zrozumiałem jednak, że sam miałem wcześniej szczęście, a inni miewali znacznie gorzej. Wierzę, że następnym razem chłopakom w końcu się uda. Na igrzyskach w Grecji będą musieli dać z siebie wszystko. Wiesz, lekkoatletyka to naprawdę ciężki kawałek chleba. Trenowałem 6 razy w tygodniu, od poniedziałku do soboty. Codziennie? Ludziom często się wydaje, że to lekki i przyjemny sport. Ja jednak miałem wolne tylko niedzielę. A jeśli w sobotę wypadały mi jakieś inne obowiązki, to trening musiałem odrabiać właśnie w niedzielę. Byłem tym sportem wręcz pochłonięty. Cały swój czas poświęcałem na przygotowania. Ciągle myślałem o tym, co i jak ćwiczyć. Teoretycznie można było trenować 5 razy w tygodniu, ale ja zawsze wybierałem 6. Wow, czyli lekkoatletyka wcale nie jest taka łatwa. Moja dyscyplina, narciarstwo, często wiąże się z wyjazdami w góry i dłuższymi przerwami, podczas gdy w lekkoatletyce trzeba trenować właściwie codziennie. W nartach, chociażby w slalomie, liczy się przede wszystkim technika. Lekkoatletyka to zupełnie inna bajka. Ja na przykład 2 razy w tygodniu ćwiczyłem na siłowni. 2 razy trenowałem szybkość i 2 razy biegałem na dłuższych dystansach. Oprócz tego regularnie pracowałem nad wytrzymałością. Przykładowo, w środy robiłem biegi tempowe na 300, a potem na 500 metrów. Było naprawdę ciężko, a soboty bywały zdecydowanie najgorsze. Cały czas mieliśmy ściśle zaplanowany harmonogram i zawsze było coś do zrobienia. A powiedz, kiedy jeździłeś na zawody i turnieje lekkoatletyczne, mogłeś liczyć na wsparcie rodziny i znajomych? Motywowali cię do działania? Tak, i to bardzo. Czasami miewałem potężne spadki formy i momenty zwątpienia, ale przyjaciele i żona niesamowicie mnie wtedy wspierali. Kiedy z powodu kontuzji nie pojechałem na igrzyska do Turcji, planowałem całkowicie zrezygnować z kariery. Byłem naprawdę o krok od tej decyzji. Chciałem wrócić do piłki nożnej. Zdałem testy i w każdej chwili mogłem znowu zacząć grać w futbol. Jednak żona powiedziała mi wtedy: poczekaj, spróbuj jeszcze raz. Dałem sobie dodatkowe 2 tygodnie. Porozmawiałem z innym trenerem i ostatecznie zdobyłem olimpijskie złoto.
To wszystko wydarzyło się dzięki niej. Gdyby mnie wtedy nie zmotywowała, moje losy potoczyłyby się zupełnie inaczej. Teraz mamy 2 dzieci i nie ukrywam, że nie jest łatwo łączyć ojcostwo z ciągłymi treningami. Mam swoje sportowe obowiązki, więc to żona w dużej mierze musi dbać o dom. Kiedy oboje jesteśmy bardzo zajęci, zawozimy dzieci do mojej mamy do Bydgoszczy albo do teściów do Krakowa. I tak ciągle krążymy, bo ja bez przerwy muszę jeździć na obozy i zgrupowania. Przy dzieciach to naprawdę ogromne wyzwanie logistyczne. Na szczęście zawsze mogłem liczyć na bardzo duże wsparcie bliskich. Bez niego pogodzić to wszystko byłoby mi niezwykle trudno. Najważniejsze to mieć obok siebie kogoś, kto potrafi nas wesprzeć i zmotywować do osiągnięcia celu. A skoro już o tym mowa, a propos finałów wyborów Miss, kto ciebie wtedy najbardziej wspierał? Mnie najbardziej wspierała rodzina. Znajomi trochę mniej, więc liczyłam przede wszystkim na bliskich. Dobrze mnie znali i byliśmy mocno zżyci. Wiedzieli, że kocham modę. Zresztą moja rodzina prowadzi firmę odzieżową, co odegrało w moim życiu bardzo ważną rolę. Codziennie odwiedzałam ich w pracy. Przymierzałam co popadnie, żeby sprawdzić, co do siebie pasuje. Szybko okazywało się, że świetnie to wszystko dobieram, co dało mi ogromną motywację. Podczas samych wyborów Miss zarówno rodzina, jak i znajomi bardzo mocno mi kibicowali. Jednak to właśnie od rodziców otrzymałam największe wsparcie. Doskonale rozumieli, że ich córka ma wielką pasję. Rozumiem. Ja też uczę swoje dzieci tego, na czym najlepiej się znam, czyli sportu. Moja żona z kolei uczy języka polskiego i ma do tego swoje metody. Ja podążam w swoim kierunku, a w twoim przypadku są to ubrania i moda. Przepraszam, że wejdę Ci w słowo, ale mój tata też uczył mnie sportu, a dokładniej jazdy na nartach. Był w to bardzo zaangażowany. Mama z kolei dbała o moją psychikę. Uczyła mnie odpowiedniego zachowania, tego jak się ubrać i dbać o własny styl. Dlatego od dziecka zawsze nosiłam spódniczki, a bardzo rzadko zakładałam spodnie. Początkowo uczyłam się w szkole masowej razem ze słyszącymi. Potem na 4 lata przeniosłam się do szkoły dla głuchych na Łódzkiej i tam również codziennie przychodziłam w spódniczce. Niektórzy mieli o to pretensje, twierdząc, że łamie regulamin. Wykłócałam się z nimi. Uważałam, że mam do tego prawo i wcale nie muszę się aż tak rygorystycznie dostosowywać do szkolnych nakazów. Po prostu lubię dobrze wyglądać i chcę czuć się jak kobieta. W końcu uszanowano moje zdanie, a dzięki tej walce szkoła otworzyła się na nowe możliwości. Czyli miałaś w to ogromny wkład. Zgadza się. Wspomniałaś, że wcześniej byłaś w szkole dla słyszących. Jak sobie tam radziłaś? Było ci ciężko? Nie było mi trudno, ponieważ od dziecka codziennie miałam rehabilitację. Cała moja rodzina była słysząca. Każdego dnia chodziłam do logopedy. Kiedy bywałam już tym zmęczona, rodzice mocno mnie motywowali. Sama też chętnie się uczyłam i korzystałam z zajęć, dzięki czemu mówiłam dosyć wyraźnie. Miałam z rówieśnikami bardzo dobre relacje. Wszyscy chętnie mi pomagali, jeśli tylko czegoś nie rozumiałam. Czyli na etapie edukacji w szkole masowej nie miałaś ani asystenta, ani tłumacza języka migowego? Nie, w ogóle, ale cała klasa bardzo mi pomagała. Chętnie wymienialiśmy się notatkami. Ja zawsze siedziałam w pierwszej ławce, więc miałam dobry ogląd sytuacji i dokładnie widziałam, co pani mówi. Nauczycielka też pilnowała, bym nadążała, często dopytując, czy na pewno wszystko rozumiem. Zresztą sami uczniowie też o to pytali. Ogólnie wspominam ten czas bardzo dobrze. Wszystko rozumiałam i nie czułam się wykluczona. Bo ja z kolei do 6. klasy uczyłem się w szkole dla słabosłyszących i wcale nie było tak łatwo. Nauczyciel prowadząc lekcje często odwracał się do nas plecami i w ten sposób mówił, a my kompletnie nie wiedzieliśmy, o czym mowa. Miałaś naprawdę duże szczęście z tą klasą. Ja potem przeniosłem się do gimnazjum dla głuchych i muszę przyznać, że był to już zupełnie inny, o wiele wyższy poziom komunikacji. Ja z kolei, już po edukacji ze słyszącymi, przeniosłam się na Łódzką. Chciałam poznać świat głuchych i po prostu zobaczyć, jak wygląda z bliska. Cieszyłam się, że mogę mieć takie 2 równoległe kierunki rozwoju. Posiadanie doświadczeń z 2 światów zawsze jest bogatszym i bardziej rozwijającym rozwiązaniem. A powiedz, jeśli chodzi o wybory Miss, masz z tym związane jakieś dalsze plany? Właśnie niedawno dostałam informację, że 22 marca mam zaplanowaną sesję zdjęciową. To będzie taka fajna pamiątka z tych ostatnich, tak intensywnych wydarzeń. Szykujemy się też do kolejnej edycji konkursu. Ruszają zgłoszenia i wybór nowych kandydatek z całej Wielkopolski. Prawdopodobnie jakoś w kwietniu albo w maju nastąpi uroczyste przekazanie korony nowej Miss 2026.
Zobaczymy nowe dziewczyny, odbędzie się też głosowanie. To w ramach wyborów Miss Wielkopolski, prawda? Tak, to wszystko dotyczy etapu regionalnego w Wielkopolsce. Finał ogólnopolski oczywiście też się odbędzie, ale już bez ceremonii przekazywania korony. Będziemy tam po prostu wspólnie głosować i wspominać z sentymentem, jak to wszystko wyglądało w zeszłym roku. Zastanawiałaś się kiedyś nad konkursami międzynarodowymi, na przykład Miss and Mr. Deaf International? Chciałabym spróbować. Start w takim konkursie to dla mnie bardzo kusząca wizja, jednak na ten moment mam pewną barierę. Słabo znam międzynarodowe migowy. W pewnym sensie mnie dyskwalifikuje, ale niedługo zaczynam właśnie kurs IS. Kiedy już dobrze opanuję ten system, z ogromną chęcią wezmę udział w międzynarodowym konkursie. Taki właśnie mam plan. Super. W takim razie mocno trzymam za ciebie kciuki. Wierzę, że na arenie międzynarodowej też zdobędziesz wymarzony tytuł. Dziękuję. Chciałem Cię jeszcze zapytać o Twoją karierę sportową. Jak to u Ciebie wyglądało z klubami lekkoatletycznymi? Zmieniałeś je, czy przez całą karierę trenowałeś w jednym? W moim pierwszym klubie prowadził mnie głuchy trener. To on stawiał moje pierwsze sportowe fundamenty. Jednak warunki treningowe w klubie były, delikatnie mówiąc, bardzo słabe. Wielu podstawowych rzeczy nam po prostu brakowało, chociaż trzeba przyznać, że ludzie z klubu i tak robili absolutnie wszystko, co w ich mocy. Później podjąłem decyzję o przeniesieniu się do klubu sportowego dla słyszących. W trakcie kariery miałem około 10 szkoleniowców i często zmieniałem miasta. Warszawę, Lublin, Kraków, a po zdobyciu olimpijskiego złota wyjechałem na 2 lata do Francji. Tam pracowałem pod okiem kolejnego, już zagranicznego trenera. A teraz znowu wróciłem do Warszawy i tu trenuję. Faktycznie, przewinęło się w moim życiu naprawdę wielu szkoleniowców, ale dzięki temu miałem okazję zebrać absolutnie unikalne, bardzo różnorodne doświadczenie. Że mój francuski trener miał do zaoferowania zupełnie inne metody nauczania i inne podejście do treningu. To była niezwykle cenna i rozwijająca lekcja. A na czym polegała ta różnorodność i inne metody trenowania? Zauważyłem, że w Polsce kładzie się duży nacisk na ćwiczenia siłowe. We Francji z kolei stawiają na bieganie, ale z bardzo krótkimi przerwami. W Polsce biegaliśmy na przykład przez 3 minuty, a we Francji przez 45 sekund, przez co łapało się straszną zadyszkę, a za chwilę trzeba było zaczynać kolejną rundę. Mieliśmy też bardzo dużo ćwiczeń na rowerze, czego w Polsce w ogóle nie było. U nas liczył się tylko stoper, bieganie i standardowe ćwiczenia. Metody były więc zupełnie inne. Zapytałem trenera, z czego to wynika. Wyjaśnił, że kluczowe jest utrzymanie równego tempa. Na przykład lekki trening na 300 metrów musiał trwać dokładnie 45 sekund. To daje 15 sekund na 100 metrów. Biegając 200 metrów w czasie 28,8 sekundy mogłem sobie pozwolić na spokojniejsze tempo. Ale we Francji tempo na całym odcinku musiało być idealnie równe. Chodziło o to, by nauczyć się utrzymywać tempo mimo narastającego zmęczenia. To była dla mnie prawdziwa walka, by to wszystko wyrównać. Na każdych zawodach jest tak, że pod koniec biegu tracimy energię i walczymy sami ze sobą. We Francji mają po prostu zupełnie inne podejście do tego problemu. Wow, to naprawdę ciekawe. No, tak to właśnie wyglądało. A powiedz, czy w narciarstwie też byłaś wierna jednemu klubowi, czy zmieniałaś trenerów i barwy klubowe? Na samym początku, w wieku 14, może 15 lat, należałam do klubu dla głuchych sportowców, ŁKSG. Co ciekawe, na początku grałam tam w siatkówkę. Grałam, ale nie czułam, że to moja prawdziwa pasja. Brakowało mi wyników. Miałam wrażenie, że stoję w miejscu. Później, kiedy dostałam się do kadry narciarskiej, zmieniłam klub. Wszyscy zawodnicy z kadry byli z Wrocławia, więc naturalnie wolałam dołączyć do wrocławskiego klubu. Wszyscy się tam znamy, mamy swoje towarzystwo i łatwy przepływ informacji. I w tym klubie z Wrocławia trenuję aż do dzisiaj. W takim razie muszę zapisać się do ciebie na lekcję jazdy na nartach i wpaść pokibicować na mistrzostwach. Pewnie, zapraszam. Będzie świetna okazja. O mistrzostwach głuchych mało się mówi i przyjeżdża na nie stosunkowo niewiele osób, często dlatego, że trudno jest dojechać z daleka. Ale naprawdę warto. Na pewno dam Ci znać, jak będę znała termin. Zapewne zjadę na samym szarym końcu, ale liczy się udział. Zobaczymy, jak mi pójdzie. No dobrze, myślę, że na tym możemy zakończyć naszą rozmowę. Tak, to chyba wszystko, co najważniejsze. Bardzo dziękujemy Wam za obejrzenie wywiadu z Wiktorią. Jak sami widzieliście, ma niezwykle ciekawe pasje. Jest zarówno wicemiss, jak i utytułowaną narciarką, co jest po prostu super. Dużo wyjeżdża, podróżuje, a zamiast siedzieć w domu z telefonem w ręku, aktywnie działa i osiąga świetne wyniki. To dowód na to, że inni głusi również mogą śmiało wychodzić z inicjatywą, spotykać się i sięgać po wielkie sukcesy. Z mojej strony to wszystko. Tak, to prawda, bardzo fajnie to ująłeś. Nie siedźmy w domu. Wychodźmy do ludzi i motywujmy się nawzajem. Życie jest krótkie, więc warto odłożyć ten telefon. Naprawdę szkoda na niego czasu. Zajmijmy się sportem, modą,
lub czymkolwiek innym, co przynosi nam radość i daje satysfakcję. To najlepsza droga. Pełna zgoda. Najważniejsza jest odpowiednia motywacja. Wiktoria, mocno trzymam kciuki za Twoje kolejne sukcesy, nowe tytuły w wyborach Miss oraz za świetny start na przyszłorocznych igrzyskach w Austrii. Dziękuję bardzo. Ja również trzymam za Ciebie kciuki, zwłaszcza za wyjazd do Grecji i kolejne sukcesy. Życzę Ci samych najwyższych lokat i wielu medali. Dziękuję za wspaniały wywiad. Ja również bardzo Ci dziękuję. Cześć!